W życiu każdego mężczyzny pojawia się moment, w którym trzeba pójść do fryzjera. Jestem właśnie w salonie fryzjerskim w Tokio, w którym pokażę Wam, jak wygląda standard japońskiego fryzjerstwa. 一番初めに髪を切り始めたのは5年前ですね。大切なことは、可愛く仕上げることです。 I generalnie salony fryzjerskie w Japonii oferują bardzo wysoki standard usług. To znaczy, jeśli sobie wyobrażamy najwyższy standard, który jest dostępny na przykład w Europie, to tutaj jest to w zasadzie norma. Oczywiście drugą stroną tego medalu jest fakt, że usługi fryzjerskie w Tokio są dosyć drogie. Tutaj $50–60, czyli 5–6 tysięcy jenów, to jest w zasadzie normalna cena. 日本だと、場所とあと雑誌とドリンクとおもてなしですね。接客がすごく大事ですね。やっぱりこのぐらいの髪の長さで今日前髪をこう切ったモデルさんみたいな前髪があってこの辺に髪の毛がこう入ってるようなすごく明るいカラーリングで海外のセレブを真似してるようなハイトーンでアッシュみたいなカラーリングが好きな人もいるし、もう一つ丸きし逆で真っ黒。Ja się nigdy nie stresuję moją nową fryzurą, bo jak ściągam okulary, to jestem praktycznie ślepy, więc... Fryzjerzy w Japonii są wolniejsi niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w Europie. To znaczy pracują oni bardzo starannie, powoli, można aż momentami się zniecierpliwić, no ale tak to tutaj po prostu wygląda. Wszystko jest po prostu z takim ogromnym ceremoniałem robione, więc jak ktoś nie ma cierpliwości, to będzie tutaj ciężko to pewnie przeżywał. 外国の人はすごく柔らかくてぺっちゃんこになりやすい。日本は硬くて太い髪質の人が多いので本当に丸きし逆ですかね。こう生えてんね。 How much can she pay, like, if she wants to get everything the best and, you know? 2万円ぐらいですね。日本人やっぱり雑誌に出てるモデルさんとかやっぱり女優さんとかがすごい多いかなと思うんですけど、前髪ここ AKB とかこうやって下ろして流したいみたいな。でハイトーンの女の子だとキャリーパンピョンとか、あとはメンズだったら世界の終わりとか。 Teraz prawdopodobnie kolega robi mi trwałą. ジャパニーズデジタルパーマ。 Japończycy są narodem, który bardzo dba o swój wygląd, jest wrażliwy na trendy modowe, trendy właśnie też również związane z fryzurami. Właśnie przez ten fakt możliwe jest istnienie naprawdę ogromnej ilości bardzo wysokiej jakości salonów fryzjerskich w Tokio, bo ich tutaj są naprawdę setki, jeśli nie tysiące, jeśli mówimy o wysokiej półce. Jest super. Czuć, że bardzo dużo uwagi poświęca się całemu procesowi wizyty klienta w salonie, a nie tylko, żeby dostał on wysokiej jakości usługę. Z fryzjerami, którzy się uczą fryzjerstwa, też wiąże się tutaj ciekawa sprawa, bo tutaj nie ma w zasadzie szkół fryzjerskich, tylko ludzie, którzy chcą zostać fryzjerami, po prostu przychodzą na staż do salonu i bardzo często we własnym zakresie muszą sobie zapewnić pobór modeli po prostu, czyli bardzo często tutaj w tych takich bardziej modowych dzielnicach w Tokio młodzi fryzjerzy po prostu stoją na ulicy, oferując swoje usługi za darmo, no ale oczywiście klienci są świadomi, że będzie to za darmo, ale to jest koleś, który dopiero się uczy, więc może to nie być idealne jeszcze. To jest podobno najbardziej trendy krzesło do mycia głowy w Japonii. Jak myślimy o takim systemie uczenia się fryzjerstwa, wydaje się to nam trochę dziwne, ale to bardzo dobrze wpasowuje się w kulturowy kontekst tego, jak w Japonii, jak Japończycy nabywają swoich zawodowych umiejętności, bo z jednej strony mamy japońską kulturę biznesową, w której w zasadzie nieważne, co się studiowało, po prostu idzie się do pracy i jest się dopiero kształtowanym przez firmę na osobę, która jest tej firmie potrzebna. Z drugiej strony mamy tradycyjne wyobrażenie, łatwo tłumaczone na praktykę tego, jak japoński mistrz
tłumaczy swoją wiedzę swoim uczniom, czyli w takim tradycyjnym modelu, powiedzmy, japońskiego mistrza, na przykład łucznictwa, kendo czy innych dyscyplin. Mistrz prawie nic nie tłumaczy, tylko po prostu pokazuje, jak należy coś zrobić, a rolą ucznia jest, żeby go naśladować. Współcześnie Japonia trochę cierpi, bo nie jest to najefektywniejszy system edukacji, ale taka jest tutaj tradycja. Okej, very cool. No i tak wygląda stan po. Zajęło to godzinę czy półtorej godziny. Jest to japońska stylowa zaproponowana przez japońskiego stylistę. Nigdy nie miałem takiej fryzury, nigdy nie miałem fryzury tak długo robionej, nigdy nie miałem trwałej i nigdy mi stylista nie układał każdego włoska osobno, więc to jest właśnie doświadczenie japońskiego fryzjerstwa z pierwszej ręki.